Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym chciałbym tobie opowiedzieć o tym, co jeszcze zostanie dodane do tego DLC. Na samym początku przejdźmy sobie od tej najmniej ważnej rzeczy, czyli 6 nowych samochodów, które jeszcze nam zagoszczą do gry. Czyli mamy Grotti Cheetah Classic. Ma być za 1 952 500 i do tego ma być Legendary Motorsports. Następny to będzie Brooktate Stockade Bobcat Security 2 440 830 375. Da się mu zrobić cenę promocyjną i ma być na Warstocku. Ma być pojazd Drift Walton L35, to ma być tuner 1 403 750 SSS. Ma być Walton L35 Stock Offroad 1 303 700 SSS. Ma być Minimus, to jest sedan 1 417 000 SSS. D-klasę Tampa GT, to ma być klasa Muscle 1 311 000. Jeśli chodzi o właśnie tego tutaj Stockade'a, to żeście tutaj widzieli, że ma cenę promocyjną, to jest misja specjalnie zrobiona. Tutaj właśnie Arthur pokazał, jak to będzie wyglądało. Mianowicie grupa Zex ma taką samą misję jak teraz to, co istnieje, czyli w Harmacy, coś tam to się nazywa. Teraz to jest dostępne w GTA Online. Jutro wam o tym nagram film, ale mówię, praktycznie takie same to jest jak tamta rzecz. Niczym to się nie różni. Jako właśnie grupa Zex musimy dostarczyć 5 rzeczy i za to otrzymamy sobie kasę. I to wszystko w sumie. Robimy, moim zdaniem to jest misja, którą się tylko i wyłącznie robi po to, żeby odblokować sobie zniżki na aktualnie ten pojazd, no bo ja nie widzę innej możliwości, po co to robić. Poza zniżką na pojazd ja nie widzę sensu większego. Chyba że chcecie zrobić sobie wszystkie osiągnięcia, no to wtedy rzeczywiście to będzie wtedy miało sens, żeby właśnie sobie to robić tylko po osiągnięcia w grze. I w zasadzie grupa Zex oraz ten Bobcat to jest dosłownie ta sama praktycznie misja, bo w sumie to możecie to zobaczyć, że on pojechał tam, musiał zawieźć coś, idziemy do Bobcata i dostaniemy dosłownie ten sam pojazd, jaki tam był dostępny. Tylko tam jest różnicą, że tutaj mamy literkę B, a tam była literka G, albo taka wiecie, no G z odskutką, tak jak ma to logo grupy ZEX. I to jest wszystko tak naprawdę. Proszę. Nowy, powiedzmy, że kolorowanie i na tym się to kończy. Mają się jeszcze oczywiście pojawić nowe stroje. Ma być strój takiego pirata, ciekawe za co on będzie rzeczywiście dostępny. Ma być strój tego kosmity. Mamy jeszcze strój właśnie myjni, ale ta myjnia ogólnie rzecz biorąc już jest dostępna w tym momencie. Oraz jest jeszcze ten strój właśnie tego Bobcat Security, który dostaniemy albo właśnie za grupę Zex, albo za Bobcata, bo to jest jakby to samo tak naprawdę. Niczym to się od siebie nie różni. Kolejna rzecz, która ma się pojawić, to będą 3 nowe misje od pana Fabera. 3 nowe misje od pana Fabera, które mają dotyczyć stricte właśnie o luksusowych właśnie nieruchomościach. Mężczyzn po prostu. Tutaj mamy parę różnych też kwestii dialogowych, które dam wam po prostu w opisie, abyście sobie mogli wszystko posłuchać, różnego rodzaju warianty. Jedno jest tutaj ciekawe, ponieważ zaczynamy to przy willi właśnie Davida Westona i być może właśnie ta willa też będzie możliwa do zakupu. To też jest właśnie zastanowieniem graczy, no bo sama powiedzmy, że postać w fabule powiedzmy, że już z tego nie korzysta, więc może będzie dla nas to po prostu dostępne. To są tylko i wyłącznie, tak jak już mówiłem, no 3 misje, które mają się dodatkowo z tym pojawić. Aktualnie mamy 6 misji od pana Fabera, to kolejne 3 nowe tutaj wejdą, jeżeli chodzi też o te właśnie nieruchomości. Tutaj sam też Lukas właśnie, jak widzicie, napisał właśnie 3 rodzaje misji, do tego to jeszcze dorzucił sobie ścieżki dialogowe, ale jak mówię, dam wam po prostu link w opisie, abyście mogli sobie to zobaczyć. Tak samo tutaj link w opisie, możecie sobie wszystko przesłuchać. Oraz tutaj jest właśnie jedno miejsce, gdzie jest właśnie budowa, tylko że bez ray tracingu to akurat widzimy przed oraz po, że coś tutaj będzie. I kolejne takie miejsce widzicie, znowu jakaś budowa, bez. No i jeszcze oczywiście do tego tutaj zdjęcie oczywiście znaku, że Prix Lux Real Estate Coming Soon. Oraz jeszcze tutaj dodał, że coś takiego może tutaj istnieć, ale że da się tak jakby przyzwać te elementy, ale nie da się tych misji jakby zrobić, dlatego tutaj sugerują wszyscy, że to będzie zapowiedź nowego zimowego DLC. Jeżeli chodzi stricte o cały powiedzmy ten content, który czeka na nas w tym DLC, to jest tak naprawdę wszystko. Już nic tak naprawdę więcej tutaj nie ma. Jedyną rzeczą, jaka jeszcze istnieje, to są rzeczy związane z Halloween, co też tutaj zdradzają nam choćby osiągnięcia
osiągnięcia, gdzie właśnie mamy tutaj dla grupy ZEK jedną rzecz zrobić, kolejny jest, żeby nie zadać obrażeń, a potem 5 survivalów na Cayo Perico, tańczenie, znaczy tam pokonanie każdego nieumarłego na Cayo Perico i tańczenie z DJ-em, który moim zdaniem jest najciekawszy tutaj. Pojawi się oczywiście nowa wersja Ghost Exposed, więc nowe rodzaje łapania duchów. W 2023 to się pojawiło po raz pierwszy i jak widzimy mamy tego no po prostu nowe wariacje. No na tym się to tak naprawdę kończy, nowe wariacje tego samego to są. Duch jak duch, akurat w tym roku, to akurat już przewinę, mamy Jaya Norrisa, czyli ziomeczka, który był odpowiedzialny za Life Invadera. Generalnie my żeśmy podkładali powiedzmy bobkę do telefonu, kiedy był pokaz. Powiedzmy, że telefon mu blisko buzi wybuchnął, dlatego aktualnie na tej scenie właśnie jest jakby on brany. No i to tyle, nie ma jakby z tego tytułu większych jakichś korzyści poza hajsem i tyle w sumie. Kolejna rzecz tutaj jest właśnie, Yoshi zrobił sobie swoją wersję, jak mógłby wyglądać ten tryb na Cayo Perico, jednakże użył tutaj wszystkich różnego rodzaju asetów, jakie mogą być. Czyli na początku on uznał, że możemy się bić w willi, po czym wchodzimy do Starforda, który będzie będziemy jechać po prostu na doki. Na dokach znowu będziemy pewno musieli tutaj sobie walczyć z kolejnymi właśnie tutaj zombiakami. Taką on konkretnie miał tego wizję. Jak już mówię, on to sam sobie wymyśli, jak to może potencjalnie wyglądać, jednakże tutaj użył właśnie tego nowego przeciwnika, czyli szkieletora, który tutaj ma się pojawić. Jak widzimy, szkielet jest bardzo pancerny, ale jeżeli dostanie z buta, to się po prostu położy. No w sumie to nic dziwnego, że tak no mógłbym powiedzieć, no bo w sumie to jest szkieletor. Ma się bawić Splinter, który się po prostu dzieli na jeszcze mniejszych, czyli no po prostu będzie więcej, że tak to powiedzmy. Nowy rodzaj powiedzmy potworka. Uznał, że będziemy znowu sobie jechali na kolejną tutaj rzecz, czyli teraz będziemy jechali na dok północny, z tego co pamiętam, to się nazywało? Nie, jeszcze nie na dok północny. Pierw jedziemy na plażę, na której właśnie poza tym pojawił się właśnie, tak jak on tutaj użył, że nowy rodzaj właśnie maga ma się od tej fali pojawić. Oraz też tutaj właśnie chciał pewno użyć tych DJ-ów, bo mamy osiągnięcie, że musimy tańczyć z DJ-ami, co ja bym sam uznał, że to jest w sumie jedna z najciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o to DLC, co nie, że właśnie ci DJ-e się pojawią rzeczywiście, to jeden z najfajniejszych tak naprawdę rzeczy tutaj jest. Później co, kolejna jazda na dok. Na doku się znowu tutaj bije z potworkami, po czym zjedzie tutaj od razu na Veluma, co nie? I ucieczka z Cayo Perico, która akurat kasenka już była używana, więc może sobie sam dorobił, jak to potencjalnie może reszta już wyglądać. Tutaj zdjęcie tego właśnie jeszcze potworka, czyli tego ducha Jaya Norrisa, jak może wyglądać, oraz tutaj opis na temat UFO w mieście. No i tutaj są jeszcze skiny tych właśnie potworów, nie? Tych zombiaków. I mamy tutaj takiego, jeszcze takiego. Oraz właśnie mamy tego szkieletora. Jednakże z tych wszystkich moim jednym z ulubieńców powiedziałbym, że jest ten cały DJ, bo no nie ma co ukrywać, fajnie to wygląda, fajnie jest to zrobione. Szczerze jestem bardzo zdziwiony, że wiecie, oni tak to zrobili na tryb halloweenowy, który w zasadzie jest tylko przez chwilę i zastanawia mnie to, czy właśnie animacje choćby tego DJ-a nie są na przykład z GTA 6 po prostu wzięte, no bo wiecie, po co trochę robić, albo jakiegoś innego powiedzmy już NPC-ta w GTA 5, nie? Po co jakby robić od nowa animację na tryb, który ma być tylko po prostu chwilę, jak to można by powiedzieć, co nie? Myślę, że sami chyba rozumiecie, do czego tutaj się konkretnie zmierza. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o to, co jeszcze ma nadejść w nadchodzącym czasie do GTA Online. Czyli podsumowując, mamy bobcaty, mamy nowe pojazdy, to jest wszystko, jeżeli chodzi o to DLC. Reszta to jest zawartość halloweenowa, a potem to jest, jeszcze są 3 misje, które mają zapowiadać nam mansions, czyli wille. I tyle. Jakby to wszystko. To byłoby w takim razie na tyle i do następnego, cześć!